Cześć, mam na imię Norbert, witajcie w mojej piwnicy. Jeśli podobnie jak ja nie znacie się na kotach, a mimo to chcecie, żeby wasz pupil nie umarł z głodu, to dziś pokażę wam, jak z desek po paletach zbudować dyspenser na karmę, który utrzyma waszego kota przy życiu co najmniej przez kilkanaście dni. Ponieważ od jakiegoś czasu mojemu kotu zdarzały się dietetyczne głodówki spowodowane losowym dosypywaniem przeze mnie karmy do jego miski, to postanowiłem coś z tym zrobić. Inspiracją były dla mnie dyspensery karmy dla ptaków oraz film pewnej pani o imieniu April, która mieszka za oceanem i miała podobny problem z karmieniem swoich psów. Choć nie mam pewności, czy głodziła je tak, jak ja czasami mojego kota. Dla dociekliwych link umieszczam w opisie. Siłą rzeczy mój karmnik jest większy od tego dla ptaków i mniejszy od tego dla psów. No, a żeby było eko i po taniości, to wszystko zrobiłem z desek po paletach. Jeśli chcecie zobaczyć jak, chodźcie, zapraszam. Zacząłem od pocięcia desek na w miarę jednakowe klocki o szerokości 5 i długości około 20 cm. Dzięki temu każdy kawałek wykorzystam w dowolnym miejscu konstrukcji bez martwienia się o dokładne docinanie poszczególnych ścianek. Naciąłem tego od cholery i ciut. A potem przestrugałem 2 wąskie boki i 1 szeroki. Drugą szeroką stronę zostawiłem niestruganą, bo wiedziałem, że trafi albo do środka, albo pod spód. Dzięki temu zaoszczędziłem sporo czasu i roboty. Kolejnym krokiem było posklejanie tych klocków. Ściany skleiłem z 3, a podłogę front i plecy z 4. Następnie dociąłem ściany i plecy do tej samej wysokości i zabrałem się za przymocowanie tego wszystkiego do podłogi za pomocą wkrętów. Do środka na dno wkleiłem pod kątem 45 stopni deseczkę, dzięki której karma będzie wysypywała się na zewnątrz do czegoś w rodzaju miseczki. Front zostawiłem sobie na deser, ponieważ miałem ambitny plan umieszczenia tam paska z pleksji, dzięki czemu będzie można zobaczyć, ile karmy jest jeszcze w środku. Aby to zrobić, wyciąłem z frontowej ścianki pasek o szerokości 2 cm i w to miejsce wkleiłem, a przynajmniej postanowiłem wkleić od wewnątrz klejem epoksydowym wcześniej docięte pleksji. Niestety, klej z godzinami ani nie twardniał, ani nie wiązał. Koniec końców straciłem cierpliwość. Wywierciłem po 3 otwory z każdej strony, tak żeby pleksji nie popękało i całość przykręciłem chamsko wkrętami. I tak nikt nie będzie tam potem zaglądał. Miejsce na wysypującą się karmę to nic innego jak podłoga karmnika otoczona 3 deseczkami. Żeby było ładnie, to postanowiłem dociąć je na końcach pod kątem 45 stopni. Szkoda tylko, że moja ambicja nie dorównała umiejętnościom i jedno z łączeń miało taką szparę, że musiałem ją wypełniać szpachlą, licząc na to, że pod farbą nie będzie tego widać. No i chyba faktycznie tak się stało, bo gdy całość pomalowałem 3 warstwami szarej farby, to nie kuło to już tak w oczy. Ostatnim elementem budowy była przykrywka, którą dociąłem z pozostałości jakiejś półki. Zamocowałem ją na 2 zawiasach, na górze przykręciłem uchwyt od szafki, a po wewnętrznej stronie przymocowałem hamulec, żeby wszystko się delikatnie zamykało. Potem pozostało jeszcze tylko przeszlifować całość i pomalować lakierobejcą, której trochę zostało mi po tym, jak zeszłego lata malowałem fragment barierki. Ponieważ funkcją karmnika jest karmienie kota, a nie upiększanie pokoju, to szary kolor pasował idealnie. Na koniec przeprowadziłem jeszcze próbne napełnianie karmą i symulację kociego podjadania. A jak się upewniłem, że koncept działa nie tylko w mojej głowie, to wstawiłem to do pokoju, żeby przeprowadzić próbę generalną na żywym organizmie. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Jak widać, kotu jest wszystko jedno, z czego spożywa posiłki, a mój geniusz majsterkowo-inżynieryjny mnie nie zawiódł. No i proszę, oto gotowy karmnik. Od strony funkcjonalnej wszystko jest bez zarzutu. Do środka mieści się 1 worek karmy naraz. Plexi pozwala na bieżąco śledzić, ile karmy jest jeszcze w środku. Nie żeby to było jakoś specjalnie interesujące. A tacka wypełnia się po brzegi, ale nic się z niej nie wysypuje. Wizualnie, no wiem, przypomina to połączenie silosa zbożowego z kościołem gotyckim. Ale jak już wspomniałem, kotu to nie przeszkadza. Podejrzewam też, że po kilku dniach taki szary karmnik wtopi się w domowy krajobraz i nikt poza najedzonym użytkownikiem nie będzie zwracał na niego uwagi. Jeśli więc podobnie jak ja karmicie kota od przypadku do przypadku, albo zdarzają się wam kilkudniowe wyjazdy i pupil zostaje wtedy sam, to polecam zbudowanie
czegoś takiego. Wasz kot będzie Wam wdzięczny, a w najbliższą Wigilię może nawet podziękuję Wam ludzkim głosem. Spodobał się Wam ten projekt? Zapraszam do subskrypcji i do obejrzenia innych moich realizacji. Można mnie też znaleźć na Twitterze i Instagramie, gdzie często wrzucam zdjęcia aktualnych projektów majsterkowych. No i na fejsie, gdzie mam jednego fana na fanpage'u. Zostawiam Was moim karnikiem i zapraszam już za 2 tygodnie. Cześć!